Czy wiesz, że to, gdzie chodzisz w internecie i w co klikasz, wpływa na to, jakie informacje do Ciebie docierają? Wyobraź sobie taki nagłówek. W tym roku krótsze wakacje. Uczniowie załamani. Myślisz, serio? Ale dlaczego krótsze? O ile krótsze? Czujesz zaniepokojenie i natychmiast klikasz w ten nagłówek. W końcu ta sprawa dotyczy Ciebie, to zrozumiałe. W artykule czytasz, że w tym roku zakończenie przypada na 23 czerwca. To 2 dni później niż rok temu. Zatem uczniowie mają krótsze wakacje. Zawiedziony? Taki nagłówek to clickbait. Został tak skonstruowany, aby wywołać w nas emocje, a tym samym skłonić nas do wejścia na jakąś stronę. Niczego nowego się nie dowiedziałeś, ale zrobiłeś to, na czym zależało właścicielowi strony. Kliknąłeś. A jak kliknąłeś, to być może obejrzałeś reklamowane na tej stronie produkty. Kto wie, może któryś zakupisz. Klikając, powiększyłeś też liczbę wejść na stronę, co być może przyciągnie nowych reklamodawców. A teraz wyobraź sobie, że oglądasz influencera, który opowiada o swoich nowych butach lub wyjściu do nowej restauracji. Na pierwszy rzut oka nie przypomina to zwykłej reklamy, takiej jak na przykład spot w telewizji. Jednak jeśli influencer coś poleca i otrzymuje za to pieniądze lub rzeczy, to jest to współpraca reklamowa. Inaczej patrzymy na produkty czy usługi, gdy wiemy, że ten, kto je zachwala, dostaje za to wynagrodzenie, niż gdy jest to spontaniczna opinia, prawda? Dlatego taka współpraca, jak każda reklama, powinna być wyraźnie oznaczona, żebyśmy od razu widzieli, że to treści przez kogoś opłacone. Niestety nie zawsze tak się dzieje, przez co my, odbiorcy, jesteśmy wprowadzani w błąd. Platformy społecznościowe generują duże zyski właśnie dlatego, że dają możliwość stworzenia bardzo precyzyjnej reklamy. My, użytkownicy, możemy bezpłatnie oglądać treści w mediach społecznościowych, ponieważ jednocześnie oglądamy wyświetlane reklamy, które są dopasowane do naszych zainteresowań. Okej, ale skąd wiadomo, co mi się podoba? Im więcej przebywasz na danej platformie, tym więcej swoich śladów tam zostawiasz. Te ślady to informacje o tym, co oglądasz, co i jak długo czytasz, co komentujesz, a co nie. To także Twoja historia wyszukiwania czy lokalizacja. Dzięki tym informacjom algorytm podsuwa Ci interesujące treści, aby przykuć naszą uwagę, zatrzymać nas jak najdłużej i w konsekwencji pokazać nam jak najwięcej trafionych reklam. Zadajesz sobie pytanie, no dobra, ale w czym problem? Przecież fajnie zobaczyć treści, które mnie naprawdę zainteresują. Owszem, jest jednak druga strona medalu. Czy wiesz, że gdyby jednocześnie wszyscy Twoi koledzy i koleżanki w klasie uruchomili w swoich telefonach tę samą wyszukiwarkę, wpisali to samo zapytanie, na przykład najfajniejszy influencer, to każdy dostałby najprawdopodobniej inne wyniki? Algorytmy spośród masy informacji podrzucają Ci te, które do Ciebie najbardziej pasują. To zjawisko nazywamy bańką filtrującą, polegającą na selekcji treści pod kątem naszych osobistych upodobań, naszych śladów w sieci. Ta selekcja może być niebezpieczna. Jeśli będziesz oglądać ciągle podobne treści, możesz utwierdzić się w błędnym przekonaniu, że wszyscy myślą tak jak Ty. To tak zwana komora echa. Możesz w niej wylądować, gdy na przykład będziesz obracać się ciągle w tym samym gronie osób o dość podobnych poglądach i upodobaniach. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w zamkniętych grupach w mediach społecznościowych czy na czatach na komunikatorach. Jeśli wszyscy Twoi koledzy z klasy lubią tę samą grę, to nie znaczy, że wszystkie dzieci na świecie ją lubią. Może nawet jej nie znają. Albo grały w inne, jeszcze fajniejsze, których Ty jeszcze nie znasz. Dlatego warto być otwartym i ciekawym świata. Śmiało wychodzić poza to, co proponuje nam algorytm. Do dzieła!